Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj omówię pamiętniki dewelopera 3, ale bez zbędnego przedłużania intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Ostatnie pamiętniki były dosyć obszerne w informacje. Powiedziałbym, że to było nawet takie większe podsumowanie wszystkiego, co do tej pory nam przekazali. Wszystko, co mówili, dokładnie opisywało materiały typu Future Focus czy Park Management. Natomiast jeśli będziemy oglądali zamiast słuchali, to zobaczymy zupełnie nowe rzeczy lub zostały pokazane te, o których mówiono jakiś czas temu, lecz wcześniej nie było nam dane ich zobaczyć. Zacznijmy od tego, co powiedzieli. Na samym początku ciekawa sprawa, bo powiedziano, że dostaniemy dostęp do największej lokalizacji do tej pory. Zatem nasz park będzie mógł dużo większy być niż dotychczas oraz wspominali, że każdy park będzie wyjątkowy, dzięki wielu różnym typów klimatów, o których wspomniałem w ostatnich odcinkach. Ale właśnie odnosząc się jeszcze do zagrożeń pogodowych, to wygląda na to, że budynki będzie można teraz ulepszać właśnie o ochronę przeciw pogodzie, w wolnym tłumaczeniu. Dostaniemy budynki te, które już doskonale znamy, ale i nowe, takie jak Paleo Medical Facility, gdzie będą leczone dinozaury, Centrum Kontroli i Centrum Personelu, gdzie będziemy mogli dbać o nasz personel, przypisując mu zadania, czas na odpoczynek i tym podobne. Wspomniano również o wycieczkach, że będą mogły przechodzić przez chodniki i awiarnie, o czym wspominałem w odcinku ze skrzyżowaniami, i poruszyli temat też zmian w genach dinozaurów. Temat nie jest jeszcze mocno rozwinięty, bo jednak nie można wykładać na stół wszystkich kart. Jedyne co wiemy to, że tak samo jak w jedynce będzie można modyfikować ich geny, które będą miały wpływ na ich zachowanie, zdrowie czy wygląd. Zatem w sumie nic specjalnego, nic nowego. W Sandboxie będziemy mieli możliwość wyboru ery. Albo era Jurassic Park, albo era Jurassic World. Natomiast gracze PC oraz gracze konsol nowej generacji, podkreślam nowej generacji, będą mogli obie te ery połączyć. Zatem po raz kolejny inspirują się modami i super. I w zasadzie to tyle z tego, co powiedzieli, a teraz skupmy się na tym, co widzimy. Po pierwsze, spójrzcie na tą awiarnię. Ten kształt jest genialny. Wygląda na to, że awiarnie, jak i laguny będą mogły tworzyć dowolnie wybrany przez nas kształt. Mała rzecz, a cieszy. Po drugie, formowanie terenu. Wygląda ono na znacznie płynniejsze i dynamiczne w odróżnieniu od jedynki. W zasadzie to wygląda ono jak mod do jedynki Advanced Terrain Tool. Zatem brawo Frontier za obserwację tego, czego gracze potrzebowali. Po trzecie, Indominus. Nie wydaje wam się, że jest on dosyć mały? Znaczy, ja wiem, że jest jeszcze trochę czasu i to pewnie się jeszcze zmieni, ale tutaj wygląda trochę gabarytowo jak Allosaur, a jak wiemy, był on większy od T-Rexa. Po czwarte, wracając jeszcze do łączenia R. Zobaczcie, ile tutaj jest budynków. Mamy 4 hotele. Z jednej ery 2 i z drugiej 2. Wygląda to trochę, jakby był pewien podział na hotele małe i duże. Przynajmniej tak to wygląda na tych miniaturkach. Po piąte, nowy gatunek latający. Mała tapejara. I sądzę, że dobrze będzie się komponować z innymi latającymi. Po szóste, spinozaur. Jest wreszcie i on, wiele osób o niego pytało, wiele osób o niego prosiło. Oczywiście to było oczywiste, że on będzie, prawda? Moim zdaniem wygląda zdecydowanie lepiej niż w jedynce i raczej nie będę tym razem używał modów, żeby znów wyglądał bardziej jak ten z Parku Jurajskiego 3. Mam tylko nadzieję, że będzie od razu brzmiał tak jak brzmiał w filmie, bo znów będzie trzeba instalować moda na dźwięk dla niego. Po siódme, trochę głupio to brzmi, ale okej, po siódme, energia. W ostatnim odcinku wspomniałem o zapasowych generatorach i myślałem, że chodzi tutaj o substation z jedynki. Okazuje się, że będzie całkowicie nowa struktura, która będzie przez pewien czas podtrzymywać zasilanie w obrębie jej działania. W momentach, gdy w elektrowniach go zabraknie,
Na przykład na skutek sabotażu. I chyba wszyscy już wiemy, gdzie będziemy je stawiać. Właśnie w tym momencie przechodzimy do 8 punktu. Po 8. Uciekające małe drapieżniki. Widzimy raptora siedzącego i zeskakującego z ogrodzenia. Świetna animacja, którą bardzo chcę zobaczyć. No i to właśnie przy zagrodach elektrycznych najlepiej będzie takie zapasowe generatory stawiać, żeby dać sobie trochę czasu na przywrócenie zasilania, żeby właśnie wspomniane na przykład raptory nie zaczynały wspinać się po ogrodzeniu. Cała masa roślinności na wybiegach dodaje tej grze dodatkowego klimatu. Ta ilość skał, którą będziemy mogli dysponować do przystrajania wybiegów czy awiarni. Może wreszcie nie będę musiał instalować tylu modów, bo jak widzimy Frontier zainstalowało już całą masę modów z 1 bezpośrednio do głównego folderu gry w 2. Czekamy. Zostało już bardzo blisko. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.